Witam serdecznie wszystkich w kolejnym dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy się zmagać z namalowaniem obrazu przedstawiającego morze, a nawet sztorm. Pojawi się również żaglowiec przychylony podczas burzy. Postaramy pokazać się dzisiaj, w jaki sposób dobrze namalować niebo i w jaki sposób pokazać również fale i refleksy wodne. Chciałabym, żeby dzisiejszy obraz, a jest potężny, zwróćcie uwagę, że format jest 90 na 125. To naprawdę wielkie, piękne płótno. Chciałabym, żeby pojawił się taki bardzo ciekawy efekt, jak gdyby wyjścia obrazu dodatkowo na zewnątrz. Będzie to takie troszeczkę malarstwo iluzoryczne. Do tego celu użyję sobie dzisiaj taśmy. Popatrzcie, jest to taka taśma papierowa, ale dobrze klejąca. Odmierzyłam 7 cm. Delikatnie zaznaczyłam, popatrzcie, ślady są leciutkie ołóweczkiem dookoła całego płótna. I pierwsze, co teraz zrobimy, to obkleimy cały obraz właśnie tą taśmą klejącą, tak żeby farba nie przedostawała się dalej poza ramkę. No dobrze, zobaczcie, taśma została zaklejona, powstała w ten sposób ramka, która zabezpieczy nam brzegi naszego obrazu. Po skończonym obrazie, kiedy już namalujemy tutaj wszystko, co jest białe, oderwiemy taśmę i zostaną bardzo ładne białe marginesy. I tu niespodzianka. Postaramy się jeszcze częściowo z obrazem wyjść na margines. Moi kochani, malarzem marynistycznym, którego w zasadzie oglądałam od dziecka, był Iwan Ajwazowski. Uwielbiam jego malarstwo, morze, niebo, wzburzoną wodę, którą maluje, i dzisiaj postaram się tak troszeczkę pójść tropem Ajwazowskiego. Zaczynamy od namalowania tła. Będziemy malować na samym początku niebo. Wszystkie farby, które będą mi w zasadzie potrzebne, prawie wszystkie, zobaczcie, pojawiły się na mojej palecie. I tutaj podczas malowania nieba użyję przede wszystkim bieli oczywiście, jasnych niebieskich kolorów, błękitów, nieco morskich odcieni, nieco granatu, odrobinę fioletu, różu, ewentualnie koloru takiego cielistego fleszu. Na początek, ponieważ płótno jest duże, aby farby mi się dobrze na nim rozłożyły, wezmę gąbeczkę kuchenną, taką po prostu zwykłą gąbkę, którą namoczę w wodzie i porządnie nawilżę całe moje płótno, uważając na taśmę klejącą, bo jak damy za dużo wody, to oczywiście ona też się nawilży i niekoniecznie wtedy spełni swoje warunki. Moczymy gąbkę, odcieramy ją tak delikatnie, wyciskamy i leciutko nawilżymy płótno. Oczywiście pamiętamy o tym, że pracujemy farbami akrylowymi, których medium jest woda. Przy użyciu farb olejnych posmarowałabym to płótno przede wszystkim olejem, prawda? Albo medium, czyli mieszanką oleju i terpentyny. W tym przypadku w grę wchodzi jedynie woda. Płótno zostało lekko nawilżone, zaczynamy wprowadzać kolory. Moim ulubionym pędzlem do tła jest pędzel nylonowy, może być 5 cm, 6, 10 cm. Myślę, że 5 już w zupełności nam wystarczy. Na pewno będzie mi potrzebny ten duży pędzel, ale też zaraz zobaczycie, że gąbka spełni tutaj również rolę doskonałego narzędzia malarskiego. I zaczynamy od bieli. Ponieważ niebo nie może być zbyt ciemne, jeżeli na samym początku użyjemy ciemnych kolorów, takich jak fiolet czy granat, bardzo trudno będzie nam je rozjaśnić. Łatwiej będzie wprowadzić najpierw biel, a potem delikatnie, szybciutko rozmazywać na niej inne odcienie. To jest bardzo ważne podczas malowania tła, szczególnie na takich dużych płótnach. Pamiętajmy, nawilżamy płótno, malujemy bielą, a potem wprowadzamy kolor, który szybko rozcieramy. Do dzieła. Dużo wody.
Pamiętajmy, że zarówno farba, jak i woda jest tutaj niezbędna. Uważajcie też, żeby zbyt mokrej farby nie wcierać tutaj, dlatego że jednak jest to taśma papierowa, która może ulec namoknięciu i zniszczeniu. Musimy pracować bardzo szybko, zanim farba zdąży wyschnąć. Dobrze, jest już sporo bieli. Biorę teraz troszeczkę jasnego niebieskiego koloru i wprowadzam w górny prawy róg. Na razie w ten sposób delikatnie. Następnie bierzemy odrobinę granatu z fioletem i ten kolor wprowadzimy tutaj. Teraz zaczynamy szybko rozcierać w różnych kierunkach. Dociskam białego koloru, bo tej bieli naprawdę trzeba dużo. Dobieram troszeczkę wody i zaczynam jeszcze tutaj pracować bielą, ponieważ tu pojawią nam się chmury. Maczamy gąbkę w bieli. Zaczynamy tapować gąbeczką w różne strony, czyli lekko dotykamy. Gąbka była tylko bardzo delikatnie nawilżona. Odrywając delikatnie, tworzę wrażenie chmury pierzastej. Ważne jest, żeby ta przestrzeń była gładziutka. Musi być wyraźnie czytelna chmura na tle. Można również lekko pocierać gąbką, tworząc takie koliste ruchy. Te ruchy też dadzą nam takie wrażenie chmury. Dodajmy odrobinę różu. Dobrze, jeszcze troszkę. Szczególnie tutaj, przy linii horyzontu. Odrobinę mieszam z granatem. Powstaje mi fiolet. Granat z różem doskonale tworzy piękny, jasny fiolet. Jeszcze troszeczkę w tą stronę idziemy z chmurami. Mając taki duży format, warto czasami się nieco odsunąć i z pewnej odległości popatrzeć, czy wszystko jest na pewno w porządku. Po tej stronie zrobimy nieco ciemniejsze niebo. Wypukałam gąbkę i teraz będę delikatnie poprawiać. Będziemy teraz troszeczkę poprawiać chmury gąbeczką jasnym kolorem. Przechodzimy do części malowania podkładu pod morze. Musi być kolor nieco ciemniejszy i chłodniejszy tutaj z brzegu, a następnie będziemy przechodzić w jasny, taki seledynowy podkład fali. Do granatu dodaję troszeczkę czarnego i w ten sposób tworzę tutaj cień, który będzie stanowił falę, a zarazem cień statku, który się nam tutaj później pojawi.
Zabieramy się pomalutku za malowanie fal. Na razie jaśniejszym pędzlem spróbuję sobie mniej więcej pokazać kształt i wielkość fal. Taki zrobię podstawowy podział. Tutaj będzie ta największa fala. Dobrze. Takimi ruchami pędzla na razie pokażemy, w jaki sposób woda spływa. Tam pojawią się jeszcze delikatniejsze, dalej jasne fale. Tamte fale są daleko na linii horyzontu, w związku z tym musimy je bardzo przybliżyć kolorem do samego tła. Wtedy będzie widać ładnie tą odległość. Ponownie biorę duży pędzel do tła i postaram się nieco złagodzić te fale. Jak widzicie, rozcieranie farby, delikatne muskanie jej odpowiednią konsystencją wody i farby daje nam możliwość uzyskania gładkich, ładnych przejść, które będą stanowić piękny podkład pod falę. Dobrze, na tym etapie zacznijmy sobie szkicować podstawę już statku, żeby dokładnie go umiejscowić na obrazie. Najpierw cieniutkim pędzelkiem postaram się naszkicować jego kształt. Użyję do tego celu na początku cienki pędzelek, kołanek, troszeczkę koloru czarnego oraz amberu. Od razu troszeczkę fali. Kolor jest taki troszkę miętowy, leciutko czernią. Przełamiemy go, żeby nie był zbyt mocny, intensywny. Pamiętajmy, że ten statek w zasadzie prawie przewraca się na falach, więc jest tak częściowo pochłonięty wodą. I za nim również pojawią się jeszcze fale. Dodamy odrobinę różu do ciemnego brązu. Stworzymy rodzaj takiego ładnego, głębokiego, wiśniowego koloru i tym kolorkiem troszeczkę jeszcze tutaj pokażemy, że kadłub został zbudowany z drewna. Teraz popracujemy przez chwilę szpachelką. Pobieram sobie czarny kolor, lekko maczam szpachelkę, tak żeby uzyskać cienkie krawędzie i delikatnie poprawiamy. Bierzemy ponownie gąbeczkę, łączymy ciemny granatowy z czarnym i wprowadzamy znowu troszeczkę cienia jeszcze na wodę, tutaj gdzie mamy statek. Statek oczywiście rzuca ten cień i będzie ładniejszy kontrast.
Troszeczkę w oddali też musi być nieco ciemniej. Dobrze, spodnia warstwa ładnie już wyschła, w związku z tym delikatnie możemy teraz gąbeczką pomodelować cienie, które pokażą nam fale. Wymieszam kolory tak, żeby uzyskać odpowiedni odcień zieleni z błękitem i spróbujemy pomodelować. Na tym etapie wykonujemy rozbryzganą falę. Tam, gdzie pojawia się statek, woda wyjątkowo mocno uderza i rozbryzguje się do góry. Gąbeczka kuchenna jest genialna do pokazania właśnie takiego rozlewu wody. Delikatnym tapowaniem. Dobrze, teraz będziemy wprowadzać szczegółowe światła na falach. Potrzebny mi będzie do tego celu przede wszystkim kałanek. Aby kałanek chciał tworzyć nam takie cienkie, szczegółowe linie, musimy przede wszystkim go moczyć. Cały czas pamiętamy o tym, żeby był mokry i pracujemy z wodą i z białą farbą. Dobrze. Nasze morze już w miarę pomalutku zaczyna się kształtować, a teraz oderwiemy taśmę i zobaczymy, jak wygląda nasz margines. No dobrze, margines jest całkiem ładny, zamyka nam ładnie obraz, dodaje dodatkowego światła. A teraz to, co obiecałam. Spróbujemy częścią fal wyjść jak gdyby na zewnątrz, tworząc ten rodzaj malarstwa iluzorycznego. Jak zwykle gąbka tu będzie bardzo przydatna. Muszę ją ładnie umyć. Zrobimy sobie kolor bardzo podobny, taki jak mamy w danych miejscach na wodzie i spróbujemy wyjść fragmentem tutaj, narożniku i odrobinę tutaj. W ten sposób zakryjemy miejsca, które może nie są do końca idealne, bo jak widzimy troszeczkę taśma w tym miejscu przeszła, ale my możemy sobie spokojnie w tych miejscach pięknie powychodzić na zewnątrz. Fale wypływają nam na obraz z jednej strony. Teraz spróbujemy podobny zabieg zrobić sobie na dole. Nasza woda wylewa się coraz bardziej z obrazu. Jeszcze tylko parę drobnych ruchów kałankiem. Dobrze.
Myślę, że obraz można podpisać. Podczas podpisu należy również mocno umaczyć kałanek w wodzie. Pamiętajcie o tym, żeby powstały cienkie kreseczki. I tak oto nasz obraz jest gotowy. Mam nadzieję, że podoba Wam się może w takim wydaniu i że spróbujecie namalować coś podobnego.